Premiera Fenixa 8 zakończyła spór co lepsze, Fenix czy Epix. Wyższość Fenixa nad Epixem lub Epixa nad Fenixem nie będzie już przedmiotem sporów. Wszystko stało się Fenixem. I bardzo dobrze. Prześledźcie z nami, co się zmieniło. Witajcie na kanale Sportowe.pl. Przed premierą Fenixa 8 krążyły plotki, że będzie on tylko z AMOLEDem i ekran MIP przestanie istnieć lub zostanie tylko w modelu Enduro. Tak się na szczęście nie stało. Garmin zrobił dobry ruch, bo jest AMOLED i jest MIP, choć nie 1:1. Nowy Fenix 8 jest dostępny w trzech rozmiarach, dwóch rodzajach ekranu, AMOLED i MIP, a biorąc pod uwagę wersje kolorystyczne, rodzaj szkiełka czy paska, to mamy aż 18 wariantów do wyboru. Jak wybrać coś dla siebie? Postaramy się pomóc. Co ułatwia wybór, to na pewno fakt, że zawartość zegarków, ich podzespoły, nie licząc wersji E, są takie same, więc to duży plus. Podstawowe kryteria wyboru, oczywiście oprócz ceny, to wielkość zegarka i rodzaj ekranu. Tutaj mamy jedno utrudnienie, bo nowy Fenix jest dostępny w trzech rozmiarach: 43, 47 i 51 mm, ale tylko dla ekranu AMOLEDowego. W przypadku MIP-a brakuje rozmiaru najmniejszego. Warto tutaj dodać, że najmniejszy AMOLEDowy Fenix urósł w stosunku do najmniejszego Epixa Pro, czyli swojego poprzednika. Chodzi o model 43, który zastąpił model 42 mm. Wizualnie nowe Fenixy nie różnią się mocno od poprzednich. Zobaczcie, jak wygląda Fenix 8 51 mm w porównaniu do wersji 7X i 7X Pro. Bezel jest nieco węższy i nabrał smukłości. Co ciekawe, w AMOLEDowej wersji jest szerszy niż w MIP, bo tam musiał zrobić miejsca dla pierścienia solarnego. Wygląd to rzecz gustu, ale warto wiedzieć, że nie każda ósemka wygląda tak samo. W przypadku AMOLEDu wersja 47 i 51 mm ma ten sam rozmiar ekranu o przekątnej 1,4 cala. W końcu osoby, które nie lubią dużych zegarków, nie tracą na wielkości ekranu. Jednak nie dotyczy to wariantów z ekranami MIP. Pomiędzy tymi dwoma rozmiarami występuje tu różnica. Mniejszy zegarek ma ekran 1,3 cala, a większy 1,4. Warto jeszcze zwrócić uwagę na materiały, z jakich wykonane są zegarki. W przypadku MIP-ów nie mamy wyboru. Jest tylko szafirowe szkło i tytanowy bezel. W przypadku AMOLEDów możemy wybrać wersję z Gorilla Glass zamiast szafiru i stalowy bezel zamiast tytanu. Oczywiście wpływa to też na niższą cenę. Skoro przy cenie jesteśmy, to kilka słów o niej. Zaraz po premierze, jeśli pojawiły się głosy krytyki w stosunku do nowego modelu, to głównie dotyczyły one właśnie ceny. Trzeba przyznać, że jest ona wysoka, ale uważam, że szokujące było to w przypadku premiery modelu 7, gdzie przeskok cenowy w stosunku do modelu 6 był bardzo duży. Tutaj oczywiście jest jeszcze drożej, ale dla przykładu, cena w momencie premiery dla modelu 7X w wersji Solar Sapphire wynosiła w Polsce 4699 zł. Tutaj analogiczny model kosztuje 5159 zł, czyli drożej o 10% na przestrzeni 2,5 roku. Oczywiście, kiedy spojrzymy na ceny flagowych zegarków sportowych Polara czy Suunto, to ceny Garmina przyprawiają o zawrót głowy. I pewnie większość zastanowi się 2 razy, zanim podejmie decyzję o zakupie. No właśnie, w takim razie spójrzmy, czym Garmin kusi w 8. odsłonie Fenixa. Zmian jest sporo, ale w zasadzie tylko 2 sprzętowe. Dodanie głośnika i mikrofonu to jedna, a druga to zmiany konstrukcyjne zegarka umożliwiające nurkowanie z nim nawet do głębokości 40 metrów. W wersji solarnej jest jeszcze odświeżony panel solarny, ale czy to znacząca zmiana, to dopiero sprawdzimy. Dodanie głośnika i mikrofonu nie znaczy, że zegarek ma w sobie kartę eSIM i działa niezależnie od telefonu. Wiele osób czekało na taką zmianę, ale widać, to jeszcze nie ten moment. Działa to tak jak w modelu Venu 3, choć jest też nowość, możliwość obsługi zegarka komendami głosowymi. Na pewno szczegółowo to sprawdzimy w pełnej recenzji. Możliwości nurkowe z kolei szczególnie nas ucieszyły. Po niedawnym testowaniu pod wodą Suunto Ocean spodobała nam się ta aktywność, więc jeśli ktoś nurkuje lub planuje spróbować, Fenix 8 może się przydać. Jest jeszcze szereg zmian w funkcjonalnościach, zaczynając od przeprojektowanego menu, poprzez dodanie planów treningowych na siłownię, zmiany w mapach i sposobie nawigowania, czy możliwości komunikowania się z innymi urządzeniami Garmina poprzez funkcję Garmin Share. Wszystko to dla Was sprawdzimy niebawem. Jeśli nie chcecie przegapić pełnej recenzji, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Premiera Fenixa 8 niewątpliwie jest intrygująca. Sam Garmin twierdzi, że Fenix ewoluował. I to chyba jest prawda. Ale w żaden sposób nie jest to zarzut, bo uważam, że Fenix nie potrzebuje rewolucji. Z ciekawością przystępujemy do testów i przekonamy się, czy warto mieć go na dłużej.